Przyjrzyjmy się przepływowi procesu w systemie DUX. Najpierw warto powiedzieć, że każda instancja procesu, czyli pojedyncza sprawa, która się toczy, w tym przypadku mamy urlop wypoczynkowy, może znajdować się w 3 stanach. To są sprawy, które są do zrobienia u mnie, sprawy w toku, czyli te, które były u mnie i znajdują się u innego użytkownika lub użytkowników, wreszcie te, które zostały już zakończone. Jeżeli uruchomimy instancję procesu, to pojawi się nam formularz, który zależnie od typu tego procesu albo będzie tylko pojedynczym formularzem, albo będzie również zawierał podgląd dokumentu, tak jak obieg faktur albo kancelaria pism przychodzących. Ten formularz, który został zbudowany albo na bazie wzorca, albo zupełnie od początku, korzystając z edytora dostępnego w systemie DUX, zawiera wtyczki lub pola, w tym przypadku takie jak użytkownik, a więc od razu załadowały się dane użytkownika, który wypełnia ten formularz, oraz różnego typu pola. Tu mamy pole typu tekstowego, gdzie wpisuję stanowisko, na przykład nauczyciel. Mamy zakres dat, w którym mogę wskazać, kiedy chcę iść na urlop. I mam pole, które pozwala na dodawanie ewentualnych komentarzy. Oczywiście kształt tego formularza może być zupełnie inny i możemy użyć tutaj zupełnie innych pól. Po wypełnieniu formularza przesyłamy go dalej. Formularz możemy przesłać albo do użytkownika lub użytkowników, albo do grupy użytkowników, albo zautomatyzować ten proces, korzystając z tak zwanego sterowania warunkowego. Jak widać, podany jest czas na wykonanie zadania. Chodzi o wykonanie kolejnego kroku z określeniem dnia oraz godziny. Jest to czas, który jest zdefiniowany przez osobę tworzącą definicję procesu na etapie jej tworzenia. Natomiast nie ma przeszkód, aby zmodyfikować tę datę i określić, że zadanie to powinno być wykonane na przykład do 9 listopada. Zadanie możemy wysłać zarówno do jednej osoby, jak i do wielu osób. Jeżeli wybierzemy wiele osób, wtedy system zapyta nas, czy dać możliwość wypowiedzenia się każdemu. Jeżeli wybierzemy opcję nie, zadanie zostanie zrealizowane, czy przejdzie dalej już po akcji pierwszej osoby. W tym przypadku, kiedy szukamy kogoś do zastępstwa, miałoby to sens. Wskazujemy wielu potencjalnych zastępujących i liczymy na to, że jeden z nich, a wystarczy nam przecież jeden, który nas zastąpi, pozwoli na to, że ten urlop zostanie nam udzielony. W tym konkretnym przypadku wyślę to zadanie do siebie, aby pokazać, w jaki sposób system się zachowa. Wyświetlił się nam od razu formularz drugiego kroku, czyli kroku zastępstwo. Na górze możemy popatrzeć, jakie są wszystkie przewidziane kroki w tym procesie, a więc wniosek o urlop wypoczynkowy, zastępstwo, akceptacja, rejestracja w HR. Wypełniając krok zastępstwa, formularz jest bardzo prosty. Mamy pytanie, czy zastąpisz wnioskującego o urlop. Jest to wtyczka lista wyboru, gdzie możemy wybrać tak, nie lub nie ma takiej potrzeby. Oczywiście zdefiniowanie zarówno liczby tych opcji, jak i konkretnej treści dzieje się na etapie edycji danej definicji procesu. Wybieramy tak. Przesyłamy zadanie dalej. Znowu wyślę je dla siebie, żeby pokazać przepływ w miarę szybko. Kolejny formularz zawiera inny typ pola, w którym decydujemy tak lub nie. Jest to decyzja akceptanta, który decyduje o tym, czy urlop zostanie udzielony, czy nie zostanie. Pozostaje nam zatem przesłanie go do działu HR, który potwierdza rejestrację na przykład w zewnętrznym systemie HR-owym, określając w tym przypadku liczbę dni roboczych. Oczywiście nie ma przeszkód, aby system DUX został zintegrowany z systemem finansowo-księgowym, systemem kadrowym, magazynowym czy jakimkolwiek innym. Wówczas taki proces
mógłby automatycznie odnotować ten wniosek urlopowy w zewnętrznym systemie. Po naciśnięciu przycisku Zakończ zadanie znika nam z naszej skrzynki prac. Nie ma go również w toku. Zostaje natomiast odłożone w zakładce Zakończone, gdzie w każdej chwili możemy do niego sięgnąć i zapoznać się z jego historią i treścią. Dziękujemy za obejrzenie. Nie zapomnij o subskrypcji i do usłyszenia w następnym odcinku.